Cześć, nazywam się Jakub Białek i zapraszam na prezentację od zera do Docker Mastera. Podczas prezentacji zainstalujemy Dockera, objaśnię czym jest Docker, w jaki sposób z nim pracować. Odpalimy również aplikację wewnątrz Dockera, pokażemy jak ją skalować, a także kilka przydatnych komend, które będziesz używać podczas codziennego developmentu. Zapraszam. Cześć, nazywam się Jakub Białek. Będę Wam dzisiaj opowiadał o tym, jak przejść od zera do Docker Mastera. W sumie trochę bardziej od zera do Docker Usera, ale powiedziano mi, że jak powiem, że do Mastera, to 30% więcej osób przyjdzie, a zawsze lepiej jak jest 30% więcej, więc dlatego do Mastera. Ale zanim wszystko zaczniemy, chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Cześć mamo, jestem w telewizji. Dobra, do dzieła. Na początku kilka słów o mnie. Kto mnie zna w ogóle? Czy ktoś o mnie kiedyś słyszał, ktoś mnie kiedyś poznał? Zawsze się wydaje, że jest się bardziej popularnym niż to jest w rzeczywistości. Tak więc ja jestem deweloperem od takim 5, 10, 15. Mianowicie mam 5 lat doświadczenia w branży. To jest trochę przekłamane, bo jest trochę więcej, ale mi to pasowało. Więc 10 lat temu napisałem swój pierwszy program, a 15 lat temu postanowiłem zostać programistą, grając w Age of Empires demówkę dołączoną do Windowsa 98. Jestem przedsiębiorcą i inwestorem, inwestuję w kryptowaluty i w nieruchomości już wkrótce, a także prowadzę szkolenia od 2018, ale o tym może na końcu. Prowadzę również kanał na YouTubie, nazywa się IT Rex, tak jak T-Rex, Tyrannosaurus Rex, tylko że IT. Jest to podcast, ogólnie omawiam tam razem z gośćmi różne zagadnienia rynku IT. Starałem się pokazać, jak wygląda rynek IT z perspektywy drapieżników na nim będącym. Między innymi moimi gośćmi był Marcin Stanisławski, ekspert od Big Data, który opowiada o tym, w jaki sposób się dzieje, że Google wie więcej o nas samych niż my. Szczepan Bentyn, który jest ekspertem od kryptowalut. Gadaliśmy o Bitcoinie i dlaczego on jest pieniądzem idealnym. Artem Rusin o optymalizacji podatkowej jako programista. Myślę, że to bardzo warto się zainteresować. JLabs też w tym pomaga. Piotr Budzki, współzałożyciel JLabsu, opowiada o szczegółach, jak podejść do zmiany pracy jako programista. Opowiada to z perspektywy i pracodawcy, i pracownika. No i moim ostatnim gościem był Jarek Pałka, taki javowy celebryta. Myślę, że javowcy go raczej znają. Opowiada o tej hardkorowej części programistów, którzy się spotykają tam nocami po piwnicach, kompilują sobie kernela i tak dalej, i tak dalej. W tym roku jeszcze jeden odcinek będzie. Natomiast w następnym roku, jak już opadnie trochę kurz, to będzie moim gościem m.in. Jakub Sobczak, założyciel Polak Potrafi. Dobra, ale wróćmy do tematu. Czego się dzisiaj dowiecie, a o czym nie będziemy rozmawiać, czego się nie dowiecie. Więc tak, przede wszystkim będziemy rozmawiać o tym, jak zainstalować Dockera. Już pokazywałem slajdy, bo mam nadzieję, że udało się większości z Was zainstalować, ale jeśli ktoś dalej podczas prezentacji będzie chciał instalować, to przejdziemy do tego, omówimy te kroki. Będziemy rozmawiać o tym, jak zbudować image i uruchomić kontener. Jak ściągnąć i wrzucić gotowe imidże do Docker Huba, o tym, jak używać dodatkowych narzędzi takich jak Docker Compose i jak odpalić jakąś aplikację wewnątrz Dockera. Natomiast nie będziemy rozmawiać sobie o klastrowaniu, zapewnianiu high availability, nie będziemy rozmawiać o szczegółach, jakie tam siedzą w sercu Dockera, no i o historii, jak powstał, bo bardziej chciałem tą prezentację z takiej perspektywy użytkowej rozpocząć. Dobra. Zróbmy taką sobie małą licytację na początek. Chciałbym, żebyście razem ze mną do tego
w tym uczestniczyli. Jak szybko nowa osoba przychodząca do waszej firmy dostaje laptop i jak szybko jest sobie w stanie postawić środowisko deweloperskie u was? No, rzućcie liczbami. 15 minut. 15 minut? No ale tak autentycznie. Stawiasz wchodzisz na stronkę, stawiasz VM-kę, możesz sobie... Ale u siebie, lokalnie na komputerze. Kodujemy w cloud. Okej, w cloudzie. 5 minut. No kurczę, to spoko. No to dobra, to przetestujmy się. Zobaczymy, czy u mnie się uda postawić szybciej. Zakładamy, że mamy wszystkie dostępy do... I zakładamy też, że ma zainstalowane rzeczy. Takie rzeczy mogą, takie instalacje może przeprowadzić dział DevOpsów, który przygotowywuje kontener, znaczy komputer przed przyjściem nowego dewelopera. Więc stawiamy sobie w tym momencie całe środowisko deweloperskie. Jak widzicie, w tym momencie są zaciągane różne rzeczy z repozytorium. W ogóle myślę, że każdy tutaj zna Gita. Kto zna Gita? Ręka do góry. Dobra, spoko. Nie trzeba będzie tłumaczyć. Docker Hub to jest taki Git, tylko taki GitHub, tylko że Docker Hub, czyli GitHub dla Dockera. No i w tym momencie właśnie zaciągają się rzeczy z naszego serwera i akurat tutaj teraz nie widać, ale one są akurat w konkretnej wersji, w takiej, nad którą ja obecnie pracuję w pracy, bo nie chciało mi się zmieniać na ogólną. Będzie może potem widać. Więc tak, na początku się ściąga Consul, teraz się będzie ściągać Redis. Consul to jest taki serwis Discovery, Redisa myślę, że wszyscy znają. No i tak pokrótce możemy zacząć teraz, jak to się będzie ściągać. Nie przyłączyło się tutaj, ok. Możemy w ogóle sobie zacząć od tego, po co powstał Docker. Wiem, że jeszcze do końca nie powiedziałem, czym jest Docker, ale zacznijmy od tego, po co powstał. Więc tak, wyobraźcie sobie taką sytuację. Zmęczony życiem pracownik supportu jest obudzony około 6 rano przez telefon. Spał tylko 2 godziny, bo do 4 rano był na supporcie z kolegami. Telefon nie przestaje dzwonić, on go odbiera, a tam w środku telefonu taki cudowny głos. Hello, good sir, we have problem with your application. Oczywiście ten pracownik, tutaj nasz dział supportu, mówi have you tried turning it off and on again? Of course we did. Dobra. Wstaje, pakuje się, jedzie do biura, w międzyczasie dzwoni do menadżera, tłumaczy się, że produkcja nam wybuchła, menadżer zaczyna sobie już liczyć, jak to wpłynie na nasze uptime, jakie SLA zostaną niespełnione, jakie trzeba będzie kary umowne zapłacić. No ale w końcu po kilku godzinach walki zostaje przywrócona na produkcję poprzednia wersja. Okazało się, że tam za 5.12 do release'a wszedł fix, który nam wywalił memory leaka, garbage collector nie wydolił, więc poprzednią wersję zainstalowaliśmy. No i w końcu przychodzi on. Wiecznie spóźniony, z plamą na koszulce, w klapkach, znudzony życiem deweloper. Menedżer i supportowiec na niego naskakują. Już zaczynają się pytać, jak ten kod mógł trafić do dewelopa. No w końcu na co zdziwiony deweloper mówi, ale u mnie działało. U mnie działało. To jest taki główny problem, który właśnie Docker nam rozwiązuje. Dobra, sprawdźmy, czy się postawiło w międzyczasie to środowisko. Nie, jeszcze ściąga. Jednak internet nie jest tak szybki, jak pisało na speed teście. Dobra, wróćmy. Dobra. Jasne. Jasne. Dobra. To w międzyczasie, dobra. Tak więc do czego służy Docker w ogóle? Docker jest to takie wysokopoziomowe API do odpalania
izolowanych procesów. No, można by było powiedzieć, że mamy wirtualizację, ale Docker nie do końca służy do wirtualizacji. Docker od wirtualizacji różni się tym, że... Mogę już przełączyć? Jasne, dobra. Docker od wirtualizacji różni się tym, że Docker jako demon swój działa bezpośrednio na systemie operacyjnym hosta i ponad nim odpalane są tylko odpowiednie biblioteki i aplikacje, które potrzebujemy. Natomiast w przypadku VM-ki, oprócz tego, że mamy jakąś infrastrukturę, to nad nią stoi hypervisor, który też ma swoje narzuty i dopiero potem jest sobie VM-ka, która ma swój system operacyjny, który zżera RAM, dopiero potem biblioteki się wrzuca i dopiero aplikacje. Więc różnica pomiędzy VM-ką a Dockerem jest uwidoczniona na tym obrazku. Dobra, jak zainstalować Dockera? Kto jeszcze będzie chciał instalować teraz? Ręka do góry. OK, mamy kilku ochotników. Dobra, to tutaj macie linki. Ogólnie wystarczy wygooglać install Docker. Staramy się do tego przejść. Ja mam Ubuntu, więc tutaj będziemy rozmawiać o Linuxie. Niżej. Mówimy o... Tutaj. Dobra. Najpierw dodajemy sobie tutaj odpowiednie repozytoria. Nie wiem, czy zdążyliście sobie przepisać stronkę? Tutaj mamy wszystko. Więc najpierw sobie robimy update'a, dodajemy odpowiednie repozytoria, dodajemy sobie klucz, a na końcu a na końcu instalujemy apt-getem. Czyli nie jest tak trudno. To jest tylko kilka komend linuxowych. Dla osób, które nie zdążyły sobie przepisać, to odpalę ten slajd. To samo z Docker Composant. Docker Composant to w zasadzie robimy tylko jednego curla, dodajemy mu, zapisujemy go i dodajemy mu prawa odpalania. Dobra. Przejdźmy sobie do pojęć, jakie są w Dockerze. Najpierw tak prezentacyjnie zrobimy sobie Hello Worlda typowego. No tu się jeszcze ściąga. Kurczę. Chciałem się pochwalić szybkością, ale mnie internet zabił. Kurde. Dobra, skrót nie działa. Nie. Dobra, mamy pierwsze użycie Dockera. Teraz Docker zastanawia się, tak, po pierwsze komenda docker run odpala nam jakiś image. Image to jest obraz. Możecie o nim myśleć trochę w takiej perspektywie jak definicja klasy w Javie. Natomiast kontener jest to obiekt, czyli już stricte jakaś wartość w pamięci. Tak więc w tym momencie, kiedy odpaliłem sobie Hello World, czyli nasz pierwszy taki program, jaki możemy odpalić za pomocą Dockera, jak widzicie tutaj w instrukcji, żeby wygenerować tą wiadomość, zostało poczynione kilka kroków. Więc tak, najpierw Docker Client, czyli to, co szczytuje moje polecenia z konsoli, połączył się z demonem ukrytym pod spodem, żeby zaciągnąć image Hello World z Docker Huba. Nie znalazł go lokalnie,
więc musiał się połączyć właśnie do huba i zaciągnąć go stamtąd. Potem z tego image'a, czyli z tej definicji, została stworzona już instancja, czyli kontener, którego dopiero potem Docker odpalił i jego output, czyli to, co tutaj widzicie, pokazał nam na ekranie. Dobra, zgodnie z sugestią sobie zrobimy kolejny krok, który tutaj został zapisany, czyli docker run -it ubuntu bash. Sobie jakoś tak stanę bokiem, może będę lepiej widział ten monitor. I w tym momencie nasz klient połączy się znowu do Docker Huba. Ja specjalnie sobie pousuwałem te imidże lokalnie, żebyście zobaczyli, na czym to polega. I zauważcie tutaj, że on ściąga ten image warstwami. Warstwy w przypadku imidża to są, omówimy to dokładnie, jak będziemy już tworzyć te imidże, ale te warstwy jakby pozwalają nam na to, że imidże dockerowe są immutable. A mianowicie, po prostu raz stworzony image już nie może zostać wyedytowany. On ma swojego tam SHA-256 i na tym imidżu możemy polegać. W tym momencie Docker nam stworzył z tego imidża kontener i zalogował nam się. Jak widzicie, SHA-256 tego imidża to było 7C67, natomiast już teraz jak jesteśmy w kontenerze, to mamy kontener 897AC, coś takiego, czyli jest jakby osobnym bytem. Możemy się pobawić w tym kontenerze trochę. Powiedzmy, zrobimy jakiegoś apt-geta. Już nam się coś ściąga w środku. Powiedzmy, zainstalujmy coś, nie wiem, jakiś taki ludzki edytor tekstu. Teraz pauza. Dobra, ściąga nam się nano. OK. Stwórzmy sobie jakiś plik tekstowy. Wyedytujmy go. Dobra. Mamy zapisane i w tym momencie zamknijmy sobie ten kontener. Zobaczymy, że nam nic już nie działa. W tym momencie razem, kiedy skończyliśmy tego basha, nasz kontener się zamknął. Czyli odpaliliśmy sobie basha, ten kontener sobie działał, natomiast w tym momencie on nie istnieje. Jak zobaczymy sobie komendę bardziej szczegółową, czyli ps z flagą, żeby pokazało również ubite kontenery, zobaczymy sobie, że mieliśmy kontener Hello World i mamy teraz kontener Ubuntu i obydwa wyszły kilka minut temu ze swojego działania. Dobra. No to teraz OK, no to zamknęliśmy taki kontener. Powiedziałem już, że imidże są immutable, czyli jeśli w tym momencie zrobię znowu, odpalę z imidża znowu tego ubunciaka, to znaczy, że tych rzeczy wewnątrz nie będę miał. Ale jeśli chciałbym mieć te rzeczy, które dopiero co zrobiłem, dalej na nich pracować albo podzielić się z nimi, to muszę coś z tym zrobić. No to w takim razie spróbujmy, wejdźmy sobie do tego kontenera. Tak jak mówiłem, on sobie istnieje tam pod tym hashem 897AC, więc wejdźmy w takim razie, odpalmy go. -897AC. -d daje nam, przepraszam. Teraz spróbujmy. OK, odpalił się. W tym przypadku nie potrzebujemy flagi -d. Jak teraz odpalimy sobie PSA, różne dziwne literówki można w przypadku Dockera robić. Zobaczymy, że ten kontener działa. No jak sobie do niego wejdziemy do środka,
wszedłem do środka, odpaliłem sobie w nim basha, to teraz możemy sobie zrobić ls-a i mamy nasz plik txt, możemy go sobie wyświetlić. O, nie ma lesa. No to może możemy tym nano w sumie. I jest ta treść, którą wcześniej tu zapisałem. Dobra. Co teraz? Powiedzmy sobie, że stworzyłem sobie jakiś image. Zazwyczaj image są trochę bardziej skomplikowane niż to, co wam pokazałem, ale chciałem wam tylko pokazać, że, kontenery są bardziej skomplikowane. Stworzyliśmy sobie jakiś kontener, mamy na nim zmiany i teraz chcemy się z nim podzielić z kolegami. W takim razie w tym momencie sobie wyjdziemy z niego, zatrzymamy go. OK, jak zobaczymy, że nie działa. Nie działa. Możemy go teraz w jakiś sposób nazwać, a jednocześnie nawet wypchnąć do repozytorium. Robimy metodę commit, taką jak działa to bardzo podobnie jak w przypadku Gita. I teraz sobie zrobimy tak. OK, mamy. I teraz moglibyśmy sobie to pusznąć. Przepraszam, jeszcze przydałoby się zrobić mu. OK. No i OK, nie jestem zalogowany. Wow. Nie. Nie to. Oj, za dużo tych haseł. Jeszcze jedno jest takie. No, coś myśli, to znaczy, że chyba... Nie, dupa. Dobra, przepraszam. OK, no to się nie zalogujemy teraz. OK, w każdym razie uwierzcie mi, że można spuszować. Proszę? W tym momencie, jeśli nie zespecyfikujesz sobie, to on próbuje to spuszować do twojego space'a, tak jak ja nazwałem ten image, Nireus przez presentation przez Ubuntu with Editor, to Nireus to jest nazwa mojego użytkownika w Docker Hubie, czyli to jest jakby taki główny hub, jaki jest dostępny dla Dockera. Natomiast można sobie takiego huba postawić lokalnie i jest to bardzo proste. To jest tak proste jak ściągnięcie image'a i po prostu go odpalenie lokalnie i mamy wtedy huba. OK, teraz sobie wrócimy do prezentacji na chwilę. OK, więc tak, pojęcia, o których mówiłem. Jest daemon, klient i registry. To są te niebieskie prostokąty. Klient to jest ktoś, kto nam przyjmuje nasze komendy, czyli jak ja wpisywałem komendy w konsolę, to one były odbierane przez klienta. Daemon to jest proces, który współpracuje bezpośrednio z kernelem i on przetrzymuje nasze image, z image tworzy kontenery i tak dalej, i tak dalej. A registry to, tak jak mówiłem, może to być Docker Hub, oficjalny Docker, w którym mamy mnóstwo image'y. Mamy image'a dla Redisa, Ubuntu, no co chcecie. Tam się znajdzie. Natomiast jeśli chodzi o to, czym jest image, tak jak mówiłem, to jest takie zapisana konfiguracja. Tak jak
Ściągnęliśmy sobie image'a Ubuntu, wykonaliśmy na nim jakieś operacje, zrobiliśmy z tego kontener, bo wykonywaliśmy operacje po prostu z konsoli, przeprowadzając interakcję z nim i potem go zapisaliśmy jako image'a. Niestety, to co wam pokazałem, to znaczy niestety albo nawet stety, jest to niepoprawna forma tworzenia image'u. Zaraz przejdziemy do tego, w jaki sposób poprawnie tworzyć image, jeśli chcemy sobie zrobić jakiś customowy image. I jeszcze volume. Volume to jest tak jak w przypadku wirtualek, możemy sobie podmontować jakiś folder z naszego hosta z folderem z wewnątrz kontenera. Jest to bardzo przydatne, na przykład kiedy chcemy sobie robić redeploye, mamy tylko w naszym kontenerze mamy hosta, w którym na przykład mamy sobie folder deployments. W naszym przypadku to jest na przykład Whitefly, niestety, i wrzucamy sobie tam array jakieś. Zobaczmy, czy... Oj, dalej się ściąga. Kurczę, na speed teście wyszło tak szybko. No ale widzicie, o tutaj na przykład widać, że z naszego Docker Huba, Docker Hub Yggdrasil LAN, ściąga mi image Yggdrasil Backend w wersji 2.19 i numer zgłoszenia, bo mam zrobione dla zgłoszenia swojego, czyli jakiś problem wynikł. Tam zrobiliśmy specjalnie dla tego Dockera image i ja mogę sobie go ściągnąć i teraz razem z testerami, z całą firmą, tak naprawdę wszystkich, których interesuje to zgłoszenie, jest dla nich ten image dostępny. Właśnie to jest jedna z największych zalet Dockera, jaka jest, a mianowicie na nim jest banalnie prosto zrobić continuous integration, continuous delivery, ponieważ na przykład możemy sobie postawić, nie wiem, GitLaba, Bitbucket i każdy pipeline odpalać sobie w osobnym Dockerze. Kiedy się przebuduje pipeline, odpalamy Dockera, do którego wrzucamy sobie nasze source'y, potem te source'y idą na testy automatyczne, jakiś Gatling czy cokolwiek bombarduje sobie te nasze Dockery, mamy wynik testu pozytywny lub nie i możemy shipować dalej, podmieniamy na produkcji image. Więc bardzo fajnie, schludnie, prosto. Dobra. To powiedziałem, w jaki sposób nie tworzyć obrazu. To teraz może opowiemy sobie o tym, w jaki sposób tworzyć obraz. Najbardziej podstawową formą jest stworzenie go za pomocą Dockerfile'a. Czyli tworzymy sobie specjalny plik, który ma odpowiednie komendy. Teraz jeszcze sobie muszę znaleźć myszkę. OK. OK, jestem. OK. Trochę za duże. Dobra, to jest przykładowy plik Dockerfile. Jak zauważycie, część linii tutaj się zaczyna od hashtaga, od pounda. To są komentarze. Ogólnie zgrupowałem to w ten sposób, że jeśli są dwie komendy koło siebie, one bardzo podobne są do siebie. Jeśli nie jesteście jakimś takim hardkorowym DevOpsem, to w zasadzie nie odczujecie różnicy pomiędzy nimi. Oprócz może składni, tak jak tutaj jest w ostatnim tym. Napisałem sobie jakiś taki prosty serwisik w Spring Boocie, który po prostu nam zwraca nazwę hosta i w zasadzie jakąś tam zmienną środowiskową. Zobaczmy sobie, spróbuję ten serwisik odpalić z palca. Pokażę wam, jak działa w przypadku mojego komputera. Oj Boże. U nas na Polanie to leci 5 minut. No. Nie to. Dobra.
Bardzo prosta Spring Bootowa apka. Pokazuję tylko mojego hosta i zmienną środowiskową. Jako że na moim środowisku nie mam tej zmiennej, na moim komputerze ta zmienna nie jest zainicjalizowana, w związku z tym jej nie widać. Dobra. No, miło. Jakiś exception. Dobra. Popracujmy sobie z tym, może tak, jeszcze na szybkości postaram się mniej więcej omówić te komendy, która co znaczy. Więc tak, każdy plik Dockerfile musi mieć obowiązkowo from. Musimy na czymś się oprzeć. Jak zauważyliście może w tym pliku, który ja wam przedstawiłem, jest to image, bo tutaj stawiamy nazwę image'a. Mógłby być to Ubuntu, tak jak na przykład na samym początku odpaliłem Ubuntu, natomiast tutaj w przykładzie odpaliłem sobie OpenJDK 8. To jest jakiś image, który ma już zainstalowaną Java 8, która mi pozwoli po prostu do odpalenia mojej aplikacji Spring Bootowej. Run po prostu odpala nam jakąś komendę w środku tego Dockera. Add i copy, bardzo podobne, możemy z zewnątrz skopiować do wewnątrz, do image'a jakieś źródła. Env pozwala nam zapróć jakieś zmienne środowiskowe, nie wiem, potrzebujecie jakieś parametryzować, jakieś hosty dodać i tak dalej. To wam zapewnia env. Expose wystawia porty ze środka kontenera, daje możliwość zapięcia się na nie. Natomiast nie jest to zrobione w ten sposób, że jeśli napiszecie w Dockerfile'u expose, to znaczy, że na tym porcie będziecie mogli się komunikować. Dopiero trzeba klientowi podczas odpalania Dockera powiedzieć, który wewnętrznie wystawiony port masz zmapować na port nasz wewnętrzny już na komputerze naszym, czyli na serwerze, czy coś takiego. Volume, tak jak mówię, podmontowywuje nam folder z zewnątrz Dockera, czyli u nas na dysku do wewnątrz do Dockera. Label pozwala nam jakoś olabelować, czyli nadać nazwę. Tak naprawdę to będziemy robić z zewnątrz. I maintainer to jest już zdeprekowane, ale kiedyś można było zobaczyć, kto jakby był odpowiedzialny za dany image. Dobra. Wróćmy do naszego Dockerfile'a. Gdzie jest ta myszka? OK. Dobra. Tak jak widzicie, zaczynam od OpenJDK. Ja jestem maintainerem tego. Dodaję sobie zmienną env-var, która wcześniej nie była ustawiona. Tak jak wcześniej chciałem wam tylko pokazać, że można coś zainstalować, to zainstalowałem nano. Workdir jednocześnie może nam jakby zmienić naszą główną ścieżkę. Potem dodajemy sobie naszego jarka do środka, wystawimy 8080 i odpalimy jarka w środku kontenera. Dobra, jeszcze tylko zmienię to 8080, żeby było wystawione. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam w międzyczasie. Jakbyście na przykład podążali za tym i coś wam nie działało. Dobra. Zaczynamy od tego, że robimy docker build i możemy sobie jednocześnie nazwać jakoś ten image, to zrobimy, nazwiemy go simple server. I jeszcze musimy mu podać ścieżkę, pod którą ma budować, pod którą ma szukać plików. Czyli w tym momencie mówimy klientowi Dockera, weź w tym folderze, w którym jesteś, znajdź Dockerfile'a i go zbuduj pod nazwą simple server. I teraz, tak jak mówiłem, warstwy. Każda komenda w Dockerfile'u tworzy nam warstwę jakąś. Tak samo, jeśli zobaczycie to OpenJDK, jest tutaj zdefiniowane tych warstw, nie wiem, 8, 9.
to jest Dockerfile, który ktoś zrobił dla OpenJDK, a musiał mieć 9 komend i każda z nich jak była wywoływana, no to tworzyła się nowa warstwa. To nam pozwala na to, że w przypadku, kiedy mamy tego huba całego, albo registry na naszym lokalnym, albo nawet cache'a, każda warstwa, mając swojego hasza SHA-256, jest w stanie jakby reużywać komponenty. Czyli jeśli mamy wiele imidży, które na przykład różnią się tylko tym, że wrzucamy do nich różne aplikacje, czyli mamy podstawkę, która jest OpenJDK-em albo jakimś Whitefly'em, a wrzucamy do niego tylko różne jarki, EARki, warki, cokolwiek, to miejsce na dysku, które będzie zajmować taki image gotowy, będzie się tylko równać rozmiarowi tych plików, bo wcześniejsze rzeczy będą już podmontowane. I w ten sposób efektywnie dużo szybciej to będzie działać. Nie wiem, czy nie ubije tego naszego środowiska, bo nam się to długo będzie ściągać. Tylko w przypadku, jak w międzyczasie komitujesz sobie image, bo nie on ci nie połączy. Czyli za pomocą jednego Dockerfile'a możesz zrobić jakby więcej niż jeden image, ale jeden image jest tylko jeden from. Przynajmniej ja jest tyle, co ja wiem. Zastrzegam sobie prawo do niewiedzy. Ja jestem tylko, tak jak mówię, Docker userem. Czekaj, gdzie to? Czyżby się zwiesiło coś? Nie, dobra, działa. Aha. Dobra, pożegnamy się jednak z tym. Za dużo ciągniesz, kolego. Zróbmy tylko jeszcze, usuńmy sobie to wszystko, żeby nam nie mieszało. OK, poczyszczone. OK. OpenJDK ruszył. Tutaj jakoś szybciej ściąga. Pewnie to nasze serwery na zewnątrz słabo dają radę. Albo chłopaki z DevOpsi tam coś psują. Dobra. Ściąga się każda warstwa osobno, czyli w tym momencie, jeśli ja sobie nabudowałem tą moją pierwszą warstwę w przypadku OpenJDK-a, to jakbym chciał puszować ten image do jakiegoś Docker Huba, to on by sobie powiedział, dobra, to te pierwsze 10 warstw to już mamy w image'u OpenJDK, tylko ten image będzie polegać na dodaniu tych 5 kolejnych. Tutaj jak widzicie są po lewej stepy. Step 1 to było ściągnięcie, potem każda kolejna rzecz to był kolejny step. Dobra, odpalamy to tak jak wcześniej, zrobimy sobie docker run simple server. Dałem przez V? Jest przez V, dobra. Simple server to by było trochę nie po polskiemu, jakby było znaczy nie po angielskiemu. OK. Teraz co? Mamy sobie Dockera, wyekspozowaliśmy mu port 8080, ale nie to, przepraszam, to. Teraz, jeśli odświeżymy tą stronę, niestety, nic się nie stało, bo nie daliśmy w komendzie tutaj run, nie dodaliśmy tego, że port powinien być przekierowany 8080 na 8080. OK. O, przepraszam. Wcześniej trzeba dać najpierw opcję, potem dopiero nazwa. OK. Jest. Odświeżamy. Jesteśmy. I zauważcie, jaka przyszła zmiana. Jest nazwa hosta i IP zupełnie inny. Nazwa hosta to jest w tym przypadku numer kontenera, podpina po prostu nazwę hosta jako numer kontenera, a IPIC jest to zupełnie IPIC w wykreowanej przez Dockera sieci, która jest osobna dla jego kontenerów. Zmienna środowiskowa w środku jest ustawiona na Dockerfile, bo tak wpisałem
Dockerfile example, bo tak wpisałem w Dockerfile'u. Mogę Wam jeszcze pokazać teraz takie kilka komend, które jeszcze tutaj ułatwiają nam życie, bo widzicie, w zasadzie tutaj mamy jeden terminal zajęty, bo odpaliliśmy sobie Dockera i znaczy tego image'a, ten kontener i nam zajmuje terminal. A jak tylko wyjdziemy, to od razu go zamyka. No to możemy sobie go odpalić w takim modzie detached. I on sobie teraz działa pod spodem. Wszystko się dzieje z nim dokładnie to samo. Jak sobie odświeżymy, to on będzie zupełnie już innym numerkiem, bo to już był nowy kontener, nowa definicja klasy. Natomiast on sobie działa, jak sobie podejrzymy, to Docker.ps. Docker.ps to jak normalny PS nam wyświetla wszystkie informacje. No i on sobie tutaj, jak zobaczycie, jest container ID, czyli ten hash, image, z jakiego został stworzony, jaka komenda tam leci, kiedy został stworzony, jaki jest status. Tutaj w przypadku statusów można dodawać coś takiego jak health checki, zaraz o tym powiem. Jakie porty ma przekierowane i jakaś taka nazwa friendly gates. To jest generowane przez Dockera. Nie wiem nawet na jakiej zasadzie, ale za każdym razem coś innego. OK. Dobra, to jeszcze tak jakby, no to odpięliśmy się od tej konsoli, ale jak poleci nam jakiś exception, to jak go możemy podejrzeć? Robimy sobie docker logs i numerek kontenera, czyli tam było chyba D0, F, powinien tak. No i nam wyświetla całego loga, więc nic tak naprawdę nie straciliśmy. Dobra. OK. Kolejne narzędzie, i to jest narzędzie trochę bardziej skomplikowane i jednocześnie o większych możliwościach, to jest Docker Compose. Zamiast sobie pisać takich plików tekstowych jak Dockerfile, możemy zarządzać obrazami z poziomu Docker Compose. Tam pod spodem też jakby trochę polegamy na Dockerfile'u, ale w Dockerfile'u możemy mieć absolutne minimum, a bardzo dużo możemy uzupełnić informacji, plus do tego zarządzać relacjami pomiędzy poszczególnymi aplikacjami właśnie z poziomu Docker Compose. Build, jako komenda build w ogóle, czy tam, bo jest i komenda i sekcja, build, ona odpowiada nam za przygotowanie obrazu. Image może zastąpić builda w taki sposób, że mamy już gotowy image i tylko go uzupełniamy o dane, czyli na przykład mamy na naszym serwerze właśnie gotowego Whitefly'a, a tylko podpinamy do niego jakieś źródła i tak dalej, i tak dalej. Container name, jeśli chcemy sobie go nazwać jakoś customowo, i tutaj depends on to jest już pierwsze takie mocne narzędzie. Depends on mówi nam coś takiego, że jeśli damy, że jeden kontener depends on drugi, to dopóki ten drugi nie odpali się, to ten pierwszy nawet w ogóle nie będzie próbował wstawać. To nam daje fajne możliwości, bo na przykład, nie wiem, dopóki nam nie wstanie baza danych, to nie ma co odpalać jakiegoś tam skryptów, schedulersów, bo po prostu one się zaczną wypieprzać, jakieś tam hibernate exception i tak dalej, będą problemy. Entry point jest tym samym, co w przypadku Dockerfile'a, czyli mamy miejsce, w którym odpalamy naszą aplikację. Environment to są zmienne środowiskowe, tak samo zamiast Dockerfile'a. Health check jest właśnie bardzo fajną funkcją, to znaczy możemy sobie zdefiniować na przykład skrypt albo nawet komendę, czyli możemy sobie sprawdzić dla Apache'a na przykład. Mamy Apache i dodajemy mu health check, żeby on co 10 sekund odpytywał sobie 80-80, czy nam odpowiada. Jeśli będzie 200, to znaczy, że nasz serwer działa jakoś tam wszędzie, nie? Jeśli się położy, jeśli nie odpowiada, to nasz kontener dostaje status unhealthy i inne kontenery na przykład go widzą, że nie jest on odpowiednim na przykład partnerem do współpracy. To się szczególnie przydaje w swarmach. No niestety o swarmach nie będziemy dzisiaj mówić, bo to jest trochę wyższa półka,
a mówimy od zera. Links to pozwala nam zrobić coś takiego, że jeden kontener w drugim widzimy pod daną nazwą. Zaraz zaprezentuję, o co chodzi. Ports pozwala nam na mapowanie portów, czyli nie musimy już podawać z konsoli i volumes samo przez się rozumie. Dobra. Jesteśmy. OK. Docker Compose. Dockerfile tutaj w Docker Compose jest trochę zmieniony, to znaczy poobcinałem rzeczy niepotrzebne. W zasadzie to możemy sobie tutaj też tego apt-geta usunąć, zostawić tylko tego mkdir-a. Mamy jakiś taki prosty image, który nam wrzuca dalej tego jarka i go odpala. Natomiast za pomocą Docker Compose'a możemy stworzyć sobie dwa serwery o dwóch różnych konfiguracjach. Jest to prosty plik Docker Compose YAML. Taki rodzaj JSON-a, trochę przyjaźniejszy oku. Jak zauważycie, tutaj mamy dwa serwery. Pierwszy to jest app1, drugi to jest app2. Wybaczcie mi finezję moją. Mogłem coś lepszego wymyślić, ale mamy tutaj prostą relację. App1 jest takim naszym pierwszym serwerem, app2 już na nim zależy, ma do niego linka. No i będziemy mogli się zaraz odwoływać z jednego do drugiego. Zauważcie sobie, że w środku image'a w Dockerfile'u stworzyłem sobie folder volume. No i w tym folderze będziemy mogli wrzucać jakieś rzeczy, żeby one zostały podmontowane do image'a. Natomiast w Compose, jak zauważycie, już dla różnych konfiguracji zapiąłem ten volume w różne miejsca. Dla APA1 jest to app1, a dla APA2 jest to app2. Czyli mamy image, który jest w jakiś sposób wydmuszką i dopiero do niego możemy tam podgrywać na przykład jakąś konfigurację albo wrzucać odpowiednie jarki. No ja tutaj nie zapinałem nic specjalnego, no ale postarajmy sobie to odpalić. Dobra. Tak jak wcześniej korzystałem z Dockera, czyli bezpośrednio z klienta Dockera, to teraz korzystam z Docker Compose'a. No, Docker Compose ma trochę inne API, zaraz będziemy dokładnie rozmawiać o komendach. Natomiast build nam... dobra, literówka. Dobra, w tym momencie po prostu się wywołał Dockerfile. Jak zauważyliście, jest tutaj stepów trochę mniej, natomiast są stworzone z OpenJDK'a i nie musi być to robione wiele razy. I w tym momencie możemy sobie zrobić, odpalić to. App. Tak, stworzył sobie sieć, stworzył sobie APA1, APA2, no i coś sobie tutaj śmiga. OK, podejrzyjmy sobie, jak to wygląda w PS-ie. Czyli mamy w tym momencie dwa kontenery, APA1, APA2, no i teraz możemy się zalogować do nich i sobie spróbować coś pogrzebać. To jest dwójka, tak. Czyli tak, w międzyczasie sobie tam działa cały czas ten Spring, a my jesteśmy wewnątrz kontenera i możemy sobie na przykład wziąć, zawołać z dwójki jedynkę.
No i on nam odpowiedział tym endpointem. Tak samo z jedynki możemy zawołać dwójkę. One się rozpoznają po nazwach, bo są zlinkowane. Dobra, wychodzimy sobie stąd. W Docker Compose też im przekazałem inne zmienne środowiskowe, więc jak sobie podejrzymy tutaj jedynkę, to ona ma, że to jest jedynka. Pod dwójką widzimy, że to jest dwójka. Różne hosty, różne zmienne. Dobra. OK. Wracamy do tego, jak przeprowadzać interakcje z Dockerem. Czyli już widzieliście podczas działania builda. On tworzy nam za pomocą Dockera, znaczy za pomocą Dockerfile'a image'a, run odpala, exec nam pozwala wywołać jakiś proces wewnątrz danego image'a. Jednym z takich na przykład procesów jest bash, tak jak ja to odpaliłem, ale powiedzmy, że macie sobie jakiś serwer Redisa, wystarczy, że sobie, znaczy serwer, kontener z Redisem i możecie tam mu odpalić Redis command line interface i też będzie śmigać. Możecie sobie wtedy przeprowadzać interakcję z Redisem. PS wyświetla nam procesy, network, dostępne sieci, bo zresztą możemy to odpalić. O, nie tutaj. OK. Skasowałem sobie slajda w międzyczasie. Dobra, więc jak widzicie tutaj mamy Docker Compose Example, Docker Compose Hard to jest jakby inny przykład. Mamy bridge'a, który jest wykorzystywany normalnie i nasze hostowe. Dobra. Jeśli sobie wyświetlimy, możemy sobie podglądnąć wszystkie dostępne imidże. Pozwala nam to jakąś kontrolę nad nimi trzymać. Jak widzicie, tutaj pisze, że na przykład, że image jest Docker Compose Example app1 753 MB i app2 też ma 753 MB. To jest taki rozmiar, jeśli byśmy chcieli to spakować na dyskietkę i wysłać komuś pocztą. Natomiast mamy, tak jak mówiłem, mechanizm tego nawarstwiania, więc on sobie tak naprawdę w pamięci to tylko przechowuje w postaci kolejnych warstw ponad tym image'em pierwszym, czyli from. Nawet jak zobaczycie, jest tam image ID, one są identyczne, bo po prostu wskazują na to samo miejsce w pamięci. Jedyne co to jest nazwa. Tak, też jak zauważycie, mam tam image, który był ściągnięty właśnie podczas mojej próby postawienia środowiska naszego deweloperskiego, to ten image jest otagowany wersją tego buga, nad którym w tym momencie pracuję. Znaczy buga, feature bardziej. Możemy sobie też pousuwać jakieś rzeczy, na przykład jeśli chcemy sobie poczyścić, bo nie wierzymy, że mamy dobre rzeczy u nas na komputerze, to rm, to nie jest pełna komenda, ale on nam przyjmuje jakieś kontenery do usunięcia. Powiedzmy, że mamy sobie w tym momencie działający ten nasz simple server D0F, to zrobimy coś takiego. I on zostaje usunięty. A, przepraszam, jeszcze musimy go zatrzymać. Został zatrzymany. Pyk, został usunięty. Nie widać go. Jak wyświetlimy nawet nieaktywne
kontenery, to też go nie widać. Nie widać akurat tego, bo widać trochę inne jeszcze, które były wcześniej stworzone. Ale jeśli chcemy sobie poczyścić wszystko, no to taki fajny sposób, bardzo prosty, to jest po prostu wyświetlenie sobie ID-ków wszystkich dostępnych. Tych dwóch, które w tym momencie działają ze względu na Docker Compose'a, nie mogę ubić, usunąć, ale jeśli sobie tego Docker Compose'a zamknę, po prostu zamknę, to teraz już mogę ubić i mam czyste, nie mam żadnych kontenerów lokalnie. Tak samo mogę robić z imidżami, po prostu usunąć wszystkie, które są dostępne. Z volumami mogę je czyścić, bo powiedzmy są jakieś hooki na dysku, które pokazują w nieistniejące miejsca. Jeszcze kolejnymi takimi przydatnymi narzędziami jest Docker Inspect. Tylko żeby odpalić Inspecta, muszę sobie wziąć i odpalić znowu aplikację. Teraz w trybie tym -D nie będzie nam pokazywać logów. Zróbmy sobie Inspecta. A jeszcze muszę sobie pokazać, jakie mamy kontenery. Znowu nam wstały. Mamy kontener o takiej nazwie. I tutaj mamy dla niego wszystkie informacje, jakie możemy sobie zamarzyć. Mamy jego iPic, mamy jego Maca, mamy jego gateway, jakie ma wolumeny, strukturę projektu, znaczy tych folderów, dyrektory. W zasadzie każdą informację, jaką możecie sobie wyciągnąć, pod tym inspektem zobaczycie. Często na przykład w przypadku jakichś takich sytuacji błędogennych jest potrzebna ta komenda. Jest się w stanie tutaj wyczytać jakąś taką konfigurację, której nie można nigdzie indziej znaleźć. Jak zauważycie, to tutaj możliwości konfiguracyjnych jest mnóstwo, bo każdą z tych rzeczy, które tutaj widać, można zmienić. Dobra. Pokażę Wam jeszcze tak na szybkości, jak wygląda... Wyłączę Skype'a. Sorry. Dobra. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda mniej więcej budowanie bardziej skomplikowanego imidża. Co się nie ten? Docker. Aj. OK. Jestem ciekawy, czy to uciągnie internet. Pewnie tak, bo to są źródła ogólnie dostępne. W każdym razie to, co ja Wam pokazywałem do tej pory, jest bardzo, bardzo prostym przykładem. Czyli ja sobie tylko zainstalowałem jedną rzecz, wrzuciłem jedną apkę, ale tak naprawdę to jest pełne pole do popisu tutaj z kustomizacją każdego środowiska. Tutaj mamy przykład serweru Redisa, który nasz DevOps w tym momencie przygotowywuje do tego, żebyśmy najnowszą wersję Redisa postawili w klastrze, bo dopiero w 4. Redisie można mówić o jakimś rozważnym klastrowaniu. No i tak naprawdę, jak widzicie, ten Dockerfile nie jest jakiś ultra wielki, ale już i tak sporo rzeczy się tutaj dzieje. Instalacje jakichś bibliotek i tak dalej, potrzebnych właśnie jemu do zrobienia tego klastra Redisów. Więc pole do popisu jest duże. OK, jeszcze wracając do komend.
to z takich jeszcze bardziej przydatnych jest commit, push i pull, czyli jak w gicie, no i start, stop, restart, czyli coś nam, co pozwala wystartować, ale to wszystko widzieliście na ekranie. No, ten push i pull nie wyszedł niestety, ale okej. Natomiast jeśli chodzi o Docker Compose'a, ze względu na to, że tutaj już zarządzamy naszym całym środowiskiem, nie tylko pojedynczymi serwerami, to tutaj jest trochę bardziej rozbudowany, znaczy mniej rozbudowane API, natomiast ono jest bardziej skomplikowane i też jakby je można parametryzować. To znaczy, jeśli mamy dowolną z tych komend, to dowolną z tych komend można wywołać na całym pliku Docker Compose, czyli na całej naszej definicji środowiska, ale można też wywołać po nazwie każdy serwis wewnątrz Docker Compose'a. No i tak, no build nam buduje, up stawia, down, niszczy, stopuje kontenery i je niszczy, co jest trochę inną operacją, to jest jakby stop i RM naraz, bo RM nam usuwa kontenery związane z naszym środowiskiem, stop je tylko zatrzymuje. Czyli jeśli potrzebujemy sobie postawić środowisko i żeby ono było w jakiś sposób persystentne, jakaś baza danych czy coś takiego, to jej nigdy nie downujemy, tylko ją stopujemy i startujemy. Jeśli chcemy ją wyczyścić, to robimy RM. Czasem nam się coś zwiesi, to potrzebujemy killa i scale już to jest operacja taka klasterowa, czyli możemy sobie wziąć i dowolny kontener, który mamy, znaczy dowolną definicję, którą mamy w Docker Compose'ie, odpalić ze scale powiedzmy na przykład 10 i nam odpala 10 tego typu kontenerów. No i tak, jeszcze kilka uwag na temat tego, w jaki sposób Docker nam pomaga u nas, czyli w Yggdrasil, bo ja współpracuję z JLabsem, ale na rzecz Yggdrasil. Pomaga nam zmieniać właśnie monolit w mikroserwisy. Więc tak, przede wszystkim takie ogólne założenie, jeśli chodzi o to, jak migrować monolity na mikroserwisy, zakłada, że najpierw powinniśmy dostosować naszą aplikację do tego, żeby używała Dockera. Bo jeśli będziemy chcieli to zrobić, że najpierw ją podzielimy na mikroserwisy, a potem będziemy ją próbować dockeryzować, to nam nie wyjdzie. W tym momencie u nas działa to w ten sposób, że rozbiliśmy na kilka rodzajów kontenerów naszą aplikację, które zdecydowanie nie są mikroserwisami. Natomiast są to duże serwisy, ale dość odizolowane. I będziemy dopiero dokładać poszczególne jakby funkcjonalności wewnątrz naszego monolitu, wyciągać i stawiać na przykład właśnie w osobnych kontenerach na odizolowanym środowisku i na przykład komunikować się po reszcie, żeby to osiągnąć ten stan mikroserwisów. No niestety w momencie w tym jeszcze nam to powoli idzie do przodu, ale jest to bardzo nawet ekscytujące, kiedy możemy coś wziąć, jakąś starą funkcjonalność, która została przekazana, jakiś legacy code, kilka tysięcy linii kodu w NC, które robią logikę i zrobić z tego fajne serwisiki, które można wystawić na zewnątrz. Dobra, to jest całość mojej prezentacji. Troszkę się wyrobiłem szybciej niż chciałem. Ja Was zapraszam do pytań. Jeśli ktoś by chciał się ze mną napić piwa, to możemy się zebrać i gdzieś wyjść. Tutaj niedaleko chyba jest, nie pamiętam nawet jak się nazywa, studiowałem budynek obok, ale to już było kilka lat temu. Zapraszam Was do subskrypcji też mojego podcastu na YouTubie. Tutaj leżą moje wizytówki, jakby ktoś chciał, to sobie możecie wziąć. Na YouTubie jest to ITREX, tak pisane jak tutaj w tym ITREX.io. No i jeśli chodzi o szkolenia, to w nowym roku będę ruszał z firmą szkoleniową, IT Jump będzie się nazywać. Jeśli ktoś by był zainteresowany szkoleniem, jak jako deweloper zarabiać 30% więcej, to zapraszam do kontaktu mailowego na maila w tym momencie, tutaj wyświetlonego. Dziękuję Wam ślicznie. Mam nadzieję, że się podobało.